Cześć, z tej strony Berdzi, a dzisiaj rozwiążemy sobie zadanie z hackcert.pl pod tytułem Login System. Zaczynamy. Odpalamy. Chcę powiedzieć, że zadanie już wcześniej rozwiązywałem, więc po prostu pokażę, jak do czego doszedłem do rozwiązania. Ok, mamy jakiś panel, zwykły panel do logowania. Login, password. Oczywiście próbowałem się tutaj zalogować jako admin, ale not authenticated, forbidden, nic z tych rzeczy. Ale co przede wszystkim przykuło moją uwagę, to ta wersja tutaj. To wydało mi się znaczące, a w CTF-ach każdy szczegół ma znaczenie, więc co zrobiłem? Pomyślałem sobie tak, skoro jest ta wersja, to prawdopodobnie może to wskazywać, że ta aplikacja tutaj, która chodzi, jest wersjonowana w jakimś repozytorium i teraz najpopularniejszym repozytorium jest Git, więc można sprawdzić, czy przypadkiem nie występuje folder git.git i co widzimy, występuje, bo jest 403 forbidden, co oznacza, że folder występuje, tylko nie mamy do niego dostępu. Ale nic straconego, bo w tym momencie, jeżeli my sobie spróbujemy skopiować ten link i wskoczyć na Ubuntu, tutaj dajemy sobie ten folder, ten URL, przepraszam, git config, dalej jest plik config powinien być. Jeżeli tak zrobimy, to widać, że ten plik config tu istnieje, czyli mamy tam repozytorium. W takim razie możemy sobie użyć takiego narzędzia jak Git Tools i to jest taki pakiet, który składa się m.in. z ekstraktora i dumpera. Ja tu sobie to ściągnąłem już wcześniej. W Git Toolsie mamy dumpera. Dumper zrzuca nam właśnie z repozytorium takie dostępne i to się używa w ten sposób. Mamy git dumper, cel, czyli celem jest tutaj to jest ten link, no i powiedzmy, że sobie damy jakiś tam, nie wiem, cert dump i on w tym momencie zrzuci nam zawartość tego repozytorium do pliku, to znaczy do katalogu like 0. Lubię. To chwilę trwa. Zrzuca wszystkie obiekty. I teraz w momencie, jak już te obiekty zostaną zrzucone, to możemy sobie ten cert dump przenieść do katalogu z ekstraktorem, czyli wchodzimy do ekstraktora i tu mamy ekstraktor, któremu musimy dać jako pierwszy parametr właśnie ten katalog, który zrzuciliśmy, cert dump, a drugi to będzie jakiś tam cert extract na przykład. I w tym momencie będziemy mieć te rzeczy, które on tutaj zrzucił. On teraz, ten ekstraktor, on je jakby zamienia na to, co tam tak naprawdę jest w tych obiektach, czyli no jak łatwo się domyślić, jeżeli teraz sobie wejdziemy w Midnight Commandera, to mamy tutaj w tym katalogu certext, mamy 3 commity. I teraz co widzimy, co jest ważne? Tam na stronie widzieliśmy wersję. Już tutaj pokazuję tą wersję. I była to wersja 8.1.2.4c, no i tam i tak dalej. Teraz patrzymy z powrotem do naszego zrzuconego repozytorium i mamy tutaj ten commit, to jest 8.1.2.4c, czyli rzeczywiście to jest ta wersja, można przypuszczać, że to w tym commicie jest po prostu ta wersja, która chodzi tam, no jest uruchomiona, tak? I jeżeli sobie teraz wejdziemy w nią,
to odpalimy sobie app.py, czyli ten nasz plik aplikacyjny, co widzimy, że aplikacja jest po pierwsze napisana w Pythonie, o tym świadczy app.py. Po drugie, widać, że aplikacja jest napisana we Flasku, framework Flask. Po trzecie, co widzimy jeszcze z kodu, że mamy tu jakieś hasła do admina i hasła do usera, tylko to są hasze haseł, ale hasze są zrobione funkcją SH256, czyli pierwsze, co tutaj możemy spróbować zrobić, to zdekodować je. Żeby to zrobić, to ja użyję takiego narzędzia, które się nazywa CrackStation. CrackStation, wchodzę w CrackStation. Tu podajemy po prostu hasze, które mamy do zdekodowania. I tutaj klikamy w... No Jezu, lubię to. Samochody osobowe. Jeszcze coś nie tak? No może załóżmy, że tu są. Ok, dobra. I teraz klikamy w Crack Hashes. I ok. Okazuje się, że znalazł nam pierwszego hasza do admina należącego, nie znalazł nam. Jakby nie jest to zaskoczeniem. Natomiast drugi hash do usera został znaleziony, jest to po prostu user, czyli hasło jest user. I w tym momencie, mając te informacje, możemy zalogować się do aplikacji jako user, login. Co widzimy? Że flaga jest tylko dostępna dla adminów, a jesteśmy zalogowani jako user, no czyli jej nie zobaczymy. Wchodzimy w konsolę deweloperską i patrzymy w ciasteczka i mamy tutaj ciastko sesyjne, które sobie skopiujemy. I teraz, żeby zobaczyć, co ono zawiera, to musimy posłużyć się takim programem jak Flask Unsign. Tak, czyli Flask Unsign. Decode. No i to ciastko nasze. Coś zrobiłem nie tak. Flask Unsign. Albo źle, może D po prostu wystarczy. Coś jest nie tak. Czyli musimy, zaraz zobaczę, nie pamiętam po prostu jak to idzie, ale to powinno nam dać ciastko właśnie, żeby zdekodować, więc co mamy w helpie tego Flask Unsigna? Decode, session cookie, a prawdopodobnie musimy jeszcze podać -c session cookie string, czyli zrobiłem źle D, a to ma być -c, sorry. Ok, no i teraz po zdekodowaniu wyszło na to, że mamy ciastko, w tym ciastku znajduje się user, taki string. Jeśli słychać szum, to wentylator mi zwariował. Niestety ma już swoje lata i czasami zwariuje, także sorry. Mamy tutaj user. Czyli co? Można się domyślić, że żeby zalogować jego admin, to trzeba zmienić ten string na user _admin. Tylko co? Żeby to zrobić, to musimy stworzyć sobie nowe ciastko i podpisać je sekretem, bo tak działają te ciastka we Flasku, że trzeba to, co tam chcemy zawrzeć, trzeba jeszcze podpisać sekretem. I skąd jest ten secret? Skąd go mamy wziąć? Ano z kodu go możemy wziąć, bo tutaj sobie wejdziemy w to, co ściągnęliśmy. O,
I teraz mamy appy grep secret. Właściwie nie muszę robić grepa, bo jak wezmę head, to pewnie będę miał ten sam efekt. No i akurat rzeczywiście załapaliśmy się, że ten secret key jest na początku i jest on w wartości właśnie takiej binarnej, czyli co XCC 16 razy 16, czyli 16 takich ciągów typu o wartości CC 16. I mamy tu komentarz to do change when deploying to production, czyli zmienić przed deployem na produkcję. OK, czyli tak, mamy ten secret, tylko trudność jakaś w tym jest taka, że nie jest to zwykły string taki typu ABCD napisany znakami ASCII zwykłymi, tylko jest to string napisany binarnymi, składający się z ciągu binarnych znaków. I teraz w jaki sposób możemy podpisać to ciastko, znaczy stworzyć to nasze nowe ciastko, żeby sesyjne z adminem. No więc tak, zróbmy to w ten sposób, że sobie na przykład najpierw tak, w ogóle może tak, najpierw pokażę taką rzecz, że za pomocą Pythona, jeśli go wywołamy w ten sposób, że "-c", to on wywoła nam kod z linii comment i my sobie możemy dokładnie zrobić ten kod tutaj, co jest, a tutaj sytuacja nie ma znaczenia, ten kod tutaj, co jest, możemy sobie go po prostu wywołać z linii comment, czyli na wyjściu otrzymamy taki ciąg znaków. I teraz tak, w takim razie można kombinować w różny sposób i tak rzeczywiście robiłem, rozwiązując to zadanie, gdzieś tam zapędziłem się za bardzo i przekombinowałem jakby wstawianie tego klucza, tego secretu. Natomiast najprostszym sposobem, jak się okazało, to był tak zwany command substitution w bashu, czyli teraz jeżeli chcemy podpisać to nasze ciastko sesyjne, to teraz możemy zrobić tak. Python 3, ten cały string, który pokazałem, wrzucić do pliku klucz. Teraz mamy cat klucz, który wygląda w ten sposób. I teraz musimy użyć czegoś takiego. Flask unsign sign, że będziemy podpisywać. Cookie to będzie to nasze ciastko. User, admin i secret. Zawsze X tu wskakuje, bo jest obok C. I teraz mamy właśnie command substitution, czyli tu sobie podstawimy wynik komendy cat, a cat komenda wyświetla nam ten klucz. I teraz jeśli to ciastko przekleimy, to mam nadzieję, że to zadziała. Wracamy więc do przeglądarki i wklejamy ciastko. I voilà. Zadziałało, mamy Authenticated Admin i naszą flagę. Musicie mi uwierzyć, że flaga działa. Nie mogę jej wbić po raz drugi, bo już zadanie rozwiązałem, natomiast no właśnie na tym polegało cała trudność tak naprawdę w tym zadaniu polegała głównie na, moim zdaniem, zapodaniu odpowiednio tego secretu w linii comment, tak żeby ten program Flask Unsigned to prawidłowo odczytał. Także tyle w tym odcinku i do następnego. Cześć.